Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Łukasz Siadewski, Teresa Kurek i Konrad Wojdan. Cześć! Cześć! Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak pięknym predictive maintenance. Jak to jest po polsku? Kurczę, ja ciągle zapominam. Utrzymanie Predykcyjne. predykcyjne, a jest jeszcze Co w ogóle nie oddaje, Cechy. cechy tego zagadnienia, ale to jest kolejne duże zagadnienie, o którym moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i różne podejścia do tego. Natomiast jest z nami również Tereska, która jest u nas ekspertką od uczenia maszynowego, od analizy urządzeń. No, Tak? Teresa zrealizowała już takie projekty właśnie związane z predictive maintenance, z wykrywaniem stanów prowadzących do awarii urządzeń. Dlatego z przyjemnością możemy sobie dzisiaj ten I tutaj temat coś opowie. eksplorować. Ale ja przypomnę na samym początku, że to razem gdzieś tam na początku Tak, do od tego się Rybnika. zaczęła nasza droga. Tak, od tego właśnie zaczęliśmy tę analizę. Ja tylko słowem wstępu, ja miałem ten projekt optymalizacji, o którym żeśmy rozmawiali z Konradem, o naszym ulubionym projekcie i tam miałem problem z podajnikami młynów, że tam po prostu użycie podajników młynów w optymalizacji to była po prostu rocket science. Trzeba było rozwiązać milion różnych problemów i potem się pojawiła Tereska, że trzeba by było ten rocket science rozwikłać, kiedy, jak i w jaki sposób tych podajników w tej optymalizacji możemy użyć, ponieważ one mają wiele różnych parametrów pracy. Nie? Tak, To był tak. ten początek taki, najbardziej taki... No i zaczęliśmy rzeczywiście Łezka tą się przygodę kręci, z no. predictive maintenance od przewidywania awarii Tak. młynów węglowych, co jest w ogóle ciekawym zagadnieniem. Tak. Ale powiedzmy sobie szerzej najpierw w ogóle, czym jest ten predictive maintenance. Czyli to utrzymanie predykcyjne, czym ono się różni od takiego utrzymania Zwykłego. Up to failure. Planowanego. Tak, condition monitoring taki. Tak. Po prostu albo co roku, co miesiąc, co 3 miesiące, co określony okres czasu robimy sobie jakiś tam serwis. No to jest jak gdyby takie standardowe. Czasami niestety standardowym jest to, że pracujemy aż coś nie walnie. To też tak już trudno nazwać to utrzymaniem. Po prostu reagowanie po prostu post factum na awarię to jest taki najgorszy rodzaj podejścia serwisowego. To takie utrzymanie, serwisowanie urządzeń co określony przedział czasu z góry narzucony jest takim klasycznym inżynierskim podejściem konserwatywnym, ale rodzi też koszty, bo możemy zbyt często wymieniać części, filtry, uszczelki, tracimy na to czas i pieniądze. Może niepotrzebnie aż tak często, no ale z drugiej strony nie chcemy dopuścić do awarii, więc tu wchodzi Chcemy na białym utrzymać koniu. gwarancję. Tak. I to też warto na początku też wspomnieć, że no, często klienci, często elektrownie, często zakłady w ogóle wszystkie i my również sami poddajemy się tym harmonogramowanym przeglądom, harmonogramowanym serwisom, żeby nie utracić gwarancji, żeby nie stracić tego naszego urządzenia, samochodu na przykład. Nie? No tak, ale mówię, no jest podejście teoretycznie lepsze i to jest ten właśnie predictive maintenance, utrzymanie predykcyjne, gdzie staramy się reagować wówczas, kiedy widzimy, że jest potrzeba zareagowania, czyli kiedy stwierdzamy, że występuje ryzyko, Tak. niepomijane Są ryzyko symptomy. awarii urządzenia. Jest jeszcze prescriptive maintenance, nie wiem jak to będzie po polsku. Chyba się nie podejmujemy tłumaczenia. Nie. Chyba nie. Tak, to będzie wyraz więcej niż 3-sylabowy, więc go nie wypowiem. Tak. Ale tak, zostaniemy przy prescriptive maintenance, czyli połączenie predictive maintenance'u z tym, że jak już mówimy, że słuchaj, jest wysoka awaria, ryzyko awarii kompresora, pompy czy czegoś, to jeszcze mówimy Diagnozujemy. czego konkretnie, nie wiem, łożyska na przykład, tak? I co trzeba zrobić, aby do tej awarii nie doszło, jakie akcje serwisowe trzeba podjąć, żeby zarządzić tym ryzykiem. Uniknąć. Tak, Uniknąć, tak naprawdę tak, predictive albo na maintenance- przykład Albo wykonać to akcję serwisową. Tak, albo zmniejszyć wpływ tej awarii na nasz proces produkcyjny, żeby ograniczyć koszty. Tak ograniczyć koszty, ograniczyć straty. Tak.
No dobrze, i w tym podejściu właśnie predictive maintenance'owym kluczowe jest, aby złapać stan prowadzący do awarii, wykryć takie wzorce związane ze stanem pracy urządzenia, który nie jest już stanem normalnym, a który za chwilę, no i to pytanie, co to jest chwila, czy to godzina, dzień, 3 miesiące. Zależy od urządzenia. Tak. Słucham? Czy minuta? Czy minuta, tak, będzie manifestował się awarią, która już będzie nas boleć, kosztować. No, a tak mamy jeszcze czas, żeby zareagować. Ja lubię to nazywać symptomy, nie? Że tak jak choroba daje pewne symptomy i odpowiednie diagnozowanie na odpowiednio wczesnym etapie można tę chorobę jakby albo całkowicie wyleczyć, albo zastosować takie leczenie, że odbije się na nas jak najmniejszym kosztem. I tak samo właśnie przewidywanie awarii jest czymś na zasadzie badanie symptomów, sprawdzanie różnych sygnałów w taki sposób, czy te sygnały odbiegają od swoich wartości prawidłowych w takim kierunku, że wskazują na taką i taką awarię. No Nie? metody tak naprawdę mogą być różne i wszystko zależy jak zwykle od danych, ponieważ idealnym przykładem jest tak, że mamy urządzenie, które już miało kilka tych awarii, czyli mamy dane, na podstawie których możemy nasze modele przetrenować, przetestować, sprawdzić. To jest niestety bardzo rzadka sytuacja, bo też właśnie to utrzymanie takie konserwatywne, w którym co jakiś czas dokonujemy tych przeglądów, sprawia, że tych awarii jednak tak wiele nie ma, przy czym się zdarzają, więc tu trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli zastosować do danego urządzenia. Czyli takim podstawowym podejściem, powiedziałabym, najczęściej spotykanym, bo na przykład mamy nowe urządzenie i co wtedy? Czy możemy nowe urządzenie poddać takiemu predictive maintenance, czy musimy poczekać, aż się zepsuje? Tak naprawdę nie musimy czekać, bo to, co możemy zrobić, no to możemy wziąć urządzenie, zebrać dane i powiedzieć, że to są dane, kiedy to urządzenie pracuje prawidłowo. Tu też trzeba być ostrożnym. Mamy dużo, na Tak, szczęście. i tu trzeba być też ostrożnym, żeby nie wybrać tylko wycinka, że pracuje, nie wiem, na niskich obrotach, tak? Czyli chcemy znaleźć reprezentację całych stanów pracy urządzenia, które uznajemy za stany typowej pracy. I często też my jako eksperci, ekspertki i też już pytam operatorów, na przykład, bo coś może nam się wydać podejrzane, czy to na pewno jest taki okres, w którym uważamy, że to urządzenie pracowało prawidłowo, bo to może być jakaś podejrzana sytuacja. A taka sytuacja miała miejsce w jednej z projektów, gdzie dostaliśmy, ja wspominałem o Proof of Concept właśnie w jednej elektrowni, gdzie dostaliśmy te dane i w pewnym momencie żeśmy się zorientowali, że coś tutaj jest nie tak, że coś, ale byliśmy przekonani, że to są prawidłowe dane, że to są dane z okresu prawidłowej pracy, a to część danych było prawidłowo pracującego urządzenia, a część danych było właśnie z tą odchyłką i jak żeśmy zasygnalizowali, że tu jest coś nie tak z tymi danymi, bo model nam wskazuje, że to jest, te dane są nieprawidłowe, to wtedy było tak. Okej. Czyli złapaliśmy. Jest ta intuicja tak, inżynierska że złapaliśmy tak. to miejsce od klienta, dostaliśmy ten feedback, że złapaliśmy to miejsce, które oni chcieli, żebyśmy my złapali, że ten nasz algorytm to wykrył. I to było bardzo fajne uczucie. I potem dalsza rozmowa z klientem była bardzo, bardzo No tak, zmienia to już sposób tak. rozmowy. Ale to też był jeden właśnie z pierwszych takich podejść do tej naszej analizy stanu prawidłowego urządzeń. Czyli podsumowując to, co Teresa mówiłaś, możemy mieć w zasadzie 3 sytuacje. Czyli mamy wiele tych awarii i staramy się wówczas znaleźć wzorzec występujących danych przed awarią. No to jest takie idealne. Budujemy klasyfikator, tu mamy dane prawidłowe, nieprawidłowe. Odpowiednio mamy i wariancje w tych danych, i historię Można odpowiednią i możemy się bawić. Nie? Ale mówię, raczej rzadki okaz w przyrodzie. Najpiękniejsze w tym, co teraz powiedziałeś, jest to, że ta baza danych tych awarii i opis tych awarii nie zawsze daje tę kluczową, najistotniejszą właśnie przyczynę tej awarii. Nie? Pamiętasz, jak mieliśmy czasami problem z przeszukiwaniem tych różnych książek operatorskich, w znalezieniu, czy ta awaria to była ta sama, co ta awaria i czy ta awaria, nie? I to jest również bardzo istotne, że jeżeli mielibyśmy zastosować to takie podejście
że tak powiem, bardzo inżynierskie, że wykrywamy symptomy awarii i tak dalej, to należałoby właśnie mieć tę bazę danych Tak. tych wystąpionych awarii opisane w jakiś taki bardzo Zunifikowany sposób. To myślę, że do tych danych jeszcze sobie dojdziemy Tak. zaraz, jakie dane właśnie potrzebujemy. Tylko, no właśnie, czyli mamy tą pierwszą sytuację idealną, kiedy mamy dużo awarii, drugą i historię. Druga sytuacja jest taka, i to jest najczęstsza, że no mamy przynajmniej zdefiniowane normalne stany pracy i wiemy z naszej wiedzy inżynierskiej, z rozmów z klientem, jak różne awarie mogą wpływać na odchyłki od tego stanu normalnego, tak? Czyli nie wiem, że na przykład w awarii typu A temperatura zwiększy się Często w stosunku to do normalnej. W przypadku przemysłu awarii typu- fizykalnie wiemy, No tak? dokładnie, Czyli jak tak. bądź się zakupuje, no to wiemy, że natężenie prądu na silniku będzie gwałtownie rosło, tak? Tak. Czyli potrafimy zidentyfikować. Tak, i wtedy kluczem jest, żeby zidentyfikować stan normalnej pracy i tu możemy też właśnie wykonać tak zwane cyfrowe bliźniaki, tak, czyli powiedzmy modele, które prognozują, przewidują modelują nam stan. wyjścia Tak. urządzeń, czy pomiary urządzenia w normalnym stanie Tu trzeba się pracy. zatrzymać, bo to faktycznie jest bardzo Tak. ważne, bo mamy te stany typowej pracy, stworzymy model i teraz jak nasze urządzenie będzie działało i wdrożymy ten model, no to będziemy mieli wartość mierzoną i wartość wirtualną i będziemy je porównywać. Tylko musimy się upewnić, że nasz model nie pójdzie za awarią, Tak, bo takie modele też da się zbudować. czyli nie autoregresyjne modele Tak, bez... czyli dałoby się stworzyć model, który by modelował również awarię, czyli my mielibyśmy awarię, ale dalej mielibyśmy taki sam Tak, błąd, tak, czyli tak. nie wyłapalibyśmy tego stanu To jest typowej ważne, pracy. tak, dokładnie. To jest ważne, żeby... Czyli na przykład potrafi mierzymy po prostu- przepływ wody przez pompę, a modelujemy sobie temperatury na łożyskach albo modelujemy sobie temperatury uzwojenia w silniku Tak, na elektrycznym. I wtedy na przykład patrzymy, jakie są rzeczywiste zmierzone, jakie są modelowane i jeżeli mamy odchyłkę rzeczywistych od tych modelowanych, to być może na jaką awarię to może wskazywać. Tak, no ale tu jest właśnie, to jest wyjście od awarii, to znaczy trzeba się zastanowić, jakie, ja to nazywam zastawieniem pułapek, jakie zastawić pułapki tym modelem, to znaczy wiedząc, że awaria A manifestuje się, nie wiem, z wyższym natężeniem prądu konsumowanym przez silnik na przykład, to wiemy, że musimy modelować Natężenie ten prądu. prąd, nie? Natężenie Tak. prądu. Jeżeli wiemy, że inna awaria manifestuje się zwiększeniem temperatury w to stosunku do faktycznie tego, co ważny normalnie. obszar, czyli musimy Tak. zdecydować, które pomiary będą modelowane, a które pomiary będą wejściem do tych modeli, Dokładnie. tak? Czyli, bo nie da się zrobić wszystkiego tak naprawdę, nie Dokładnie. możemy tego Albo, zrobić. no właśnie mówiąc odwrotnie, ten mój przykład, to właśnie możemy brać prąd jako wartość wyjściową i sprawdzać, jaki jest przepływ na wyjściu pompy i wtedy sprawdzać, czy na przykład wirnik pompy albo obudowa pompy nie jest w jakimś stanie awaryjnym, ponieważ wysoki prąd, a niski przepływ to coś Tak, jest tutaj ale z masz tą częścią hipotezę mechaniczną. awarii, prawda? Masz Tak. tą, i pod tą awarię zostawiasz tą pułapkę z przepływem. Tak. Tak. Natomiast to, co Teresa też wcześniej mówiła, żeby na przykład w takim modelu na przepływ nie brać poprzednich wartości przepływu sprzed minuty, sprzed 5 minut, tak. na zasadzie właśnie Bo jak takiej wystąpi modelowania awaria, to dynamiki, będziesz bo miał dobre wyniki Tak, cały tak. czas. tak, model się będziesz miał lepszy błąd, znaczy będziesz miał dokładniejszy model tak robiąc na danych historycznych, Tak. ale nie wyłapiesz nim awarii. Nie, to Tak. sam na siebie zastawiasz wtedy Sam, pułapkę. na siebie, sam tak. wpadłeś w swoją pułapkę. Tak. Elektryczny pastuch. To jest też trudne w przypadku, kiedy tych awarii nie ma tak naprawdę, bo nie Tak. wiesz do końca, jak się Twój model zachowa. No więc Możemy je tutaj- sobie symulować wtedy. No prawda? właśnie wtedy Wiedząc, tak. jaki może być charakter tych awarii, możemy je sobie symulować. Przed klientem bardzo dobrze widać, że błąd modelowania jest minimalny na tych autogresach, Dokładnie. ale jednak Tak. Mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. dobrą i gorszą. Zbudowaliśmy to, a ta zła nie działa. Tak? No dobrze, to jeszcze, tu mamy już dwa przypadki, no jeszcze może być trzeci przypadek, że tych awarii w zasadzie nie wiemy jeszcze, jakie te pułapki zastawić i tutaj stosujemy wtedy takie podejście unsupervised, nienadzorowane, kiedy po prostu staramy się wykrywać anomalie, takie stany, które są, niekoniecznie są awariami, ale są dziwne. Tak. Dziwne, Nie bo pasują do schematu. nie występowały w historii. I być może to są awarie, być może, a być może nie. Być może to jest nowy stan pracy, być może to po prostu zmienione zostało paliwo, przestawiony tryb pracy. Ale tak czy siak warto się temu przyjrzeć. I być może wówczas stwierdzić,
że aha, a to była awaria, to spróbujmy ją sobie nazwać, zdefiniować, co było przyczyną, jak reagować i wtedy zastawić na nią już faktycznie dedykowaną pułapkę. Budować tę bazę wiedzy, bazę awarii i z opisem takim, który mógłby pasować potem do nauki. I takie stany anomalii można potem nazywać bardzo fajnie tymi awariami i potem pójść krok dalej i wykorzystać tę bazę wiedzy do jakby zbudowania szerszego zakresu wiedzy, który mógłby pokrywać ten system. Bo umówmy się, chyba też sami mamy takie wyczucie inżynierskie, że wykrywanie anomalii jest troszeczkę prostsze niż No wykrywanie awarii. Tak, tutaj I- mamy metody jak nie wiem, One Class SVM, Isolation Forest, Local Player Factor, to możemy sobie szybko zastosować. W przypadku tych metod nienadzorowanych, w przypadku tego cyfrowego bliźniaka to są najczęściej jakieś modele regresyjne, liniowe czy nieliniowe, możemy też tutaj w sztuczne sieci neuronowe pójść albo zostać po prostu z regresją liniową. Natomiast ważne jest też, żeby właściwie sobie na start zidentyfikować te urządzenia, które chcemy pokryć tym predictive maintenance'em. Bo oczywiście może być przetarg, chcę na wszystko. Tak? Otwieram menu, co zamawiam? Wszystko. Co mają, Tak, to biorą. uwielbiamy jeszcze takie stwierdzenie 1500 modeli. Nie? 1500 modeli. Bierzemy. Tak. 1500 modeli jednego parametru, czy 1500 modeli 1500 parametrów. Tak, nie? i oczywiście to jak gdyby możemy wszystko pokryć modelami, na wszystkie awarie, możliwe zostawić pułapki, na to co nie zostawimy, wszystko pokryć właśnie metodami detekcji anomalii, ale ryzykujemy dwoma rzeczami. Po pierwsze ryzykujemy tym, że będziemy mieli sporo fałszywych alarmów w przypadku tej detekcji sieczkę. anomalii. No zawsze coś jest, coś zawsze odbiega od normy i ten operator zawsze będzie informowany, że coś odbiega od normy. Tym można oczywiście zarządzać odpowiednimi poziomami odcięcia, ale mimo wszystko ryzykujemy ten powódź alarmów, a dwa ryzykujemy wysokie koszty utrzymania. No bo te modele też później trzeba utrzymywać. Jeżeli zmieni się obiekt, wymienimy urządzenie, część, zrobimy akcję serwisową, nie wiem, zrobimy jakieś ulepszenie naszej jednostki, dodamy klapy, palniki, wymienimy podajniki, to musimy też zmodyfikować nasze pułapki. I czy przetrenować jeszcze raz te metody nadzorowane, supervised, te metody regresyjne, czy jeszcze raz puścić, dofitować metody detekcji anomalii, to wszystko zabiera czas, kosztuje. Może już nie tyle samo co wdrożenie od początku, ale po prostu trzeba te dane przejrzeć, trzeba te dane przeanalizować, sprawdzić. Tak. Może A to nie wszystkie jednak- modele, może część z nich. Nie? Właśnie, bo projekt koniec końców ma przynieść korzyść klientowi. Tak. Nie? On ma się opłacić pod Do tego chciałem kątem właśnie finansowym. dojść. Nie? Więc warto, zawsze mówimy, warto się skupić na takich, wybrać na początku sobie zestaw awarii, na których chcemy się skupić. Tak. Jak to zrobić? I takie to demo. Nie? Jakie kryteria tutaj przy tym wyborze stosować? No wiesz, pierwsza sprawa jest taka, które z urządzeń może przerwać proces produkcyjny, bo to jest jakby... Czyli krytyczność tej awarii. Krytyczność, Która awaria tak. najbardziej Może doprowadzić do przerwania boli? procesu, czyli na przykład w przypadku elektrowni wyłączyć elektrownię, czyli generacja energii elektrycznej z tego bloku elektrowni będzie równa 0. Tak. Bo cała sprzedana energia elektryczna przez tę elektrownię została sprzedana, kasa została przelana, a energia została niewyprodukowana. Tak, czyli ważność tego urządzenia w procesie to jest istotne kryterium. Często takim kryterium jest po prostu zawsze coś, co w danym zakładzie przemysłowym, elektrowni coś boli, coś nie gra, a to się jakieś palniki mazutowe przy rozruchu nie odpalają, a to właśnie jest problem z tym młynem, a to jest problem z wyciekami gdzieś. I jest zawsze, to jakaś pompa jest taka wredna, trefna, a to kompresor. I warto się skupić na tym, co rzeczywiście powoduje, Poświęca czas. że na tym obiekcie nie można sobie rozwiązać krzyżówki, spokojnie Często popatrzeć dobrym przez pomysłem, okno, tylko tak. coś wybija, stresuje, jest takim bólem na codziennej pracy i to sobie możemy wziąć. Ale to nie są jedyne kryteria. Nie, bo często tak naprawdę dobrym pomysłem, bo to jeszcze nie jest standardowe rozwiązania. To są rozwiązania, które dopiero się pojawiają, chociaż już swoje lata mają tak naprawdę i tych projektów jest coraz więcej. No to trzeba tych operatorów jednak jakoś przekonać do tego, no bo
no, każdy jednak ma swoje jakieś poczucie, czy to będzie działać dobrze, czy nie, więc nie warto iść na głęboką wodę, tylko wybrać coś, co się zawsze sprawdza i dobrze funkcjonuje właśnie, czyli takie urządzenia jak młyny, pompy, wentylatory, to są urządzenia, które dość dobrze jednak się poddają właśnie tym pułapkom. Łatwo jest je wyłapać, kłamią jak dzieci. Także to jest też dobry pomysł, żeby od tego zaczynać, żeby jednak budować tą świadomość, bo dzięki temu może właśnie będziemy lepiej rejestrowali awarie, co potem się nam przedłoży na to, że będziemy mogli w przyszłości lepsze modele wykorzystać. Więc to tak naprawdę będzie budowało takie domino, że jak zobaczymy, że coś działa, no to chcemy, żeby działało lepiej, więc rozszerzymy to o inne aspekty. A więc to też jest zawsze dobry wybór, żeby zaczynać od czegoś prostego, tylko po to, żeby się z tym zaznajomić, zapoznać i zobaczyć, jak to działa. Tak. No i jeszcze kolejnym kryterium, które ja stosuję rozmawiając z klientami jest to, że mogę powiedzieć, że turbina jest takim krytycznym elementem, prawda? I jak to się zepsuje, panie, to ten. Ale możesz zapytać, a czy już jak gdyby właśnie się kiedykolwiek było jakiś problem? No jeszcze nie. Tak? Więc mówię, no to dobra, to tą turbinę sobie odłóżmy na bok, ją się też zajmiemy, są do tego modele i podejścia. Ale może jest coś takiego, co nie wiem, jednak od czasu do czasu się psuje. No i najczęściej coś takiego jest, nie? Że jest, nie wiem, ze 2 awarie rocznie, nie? Coś takiego. Tak. Wtedy warto to wziąć, bo będziemy mogli udowodnić też klientowi, pokazać, że zobacz, stosując to podejście, byliśmy w stanie uniknąć, nie wiem, z 3 awarii, 2 bylibyśmy w stanie zawczasu przewidzieć i podjąć pewne akcje. Więc to jest drugie kryterium, czyli dostęp do danych historycznych związanych z tą awarią. No w ogóle, bo zakładam, że mamy dostęp do danych historycznych przy takim podejściu. Jak nie, to tylko dostosowanie systemów sterowania, Tak. które mają swoje historiany. Tak. No i trzecie, to jest to zawczasu. Co powiedziałem, że zawczasu, jak o tym wiemy, to jesteśmy w stanie unikać. Czyli mamy takiego rodzaju awarie, o których mając wcześniej informacje, na tej podstawie jesteśmy w stanie podjąć pewne kroki, które są w stanie zmitygować tą awarię. Nie wiem, przełączyć młyn na inny, pompę na inną, zmniejszyć obciążenie. Coś jesteśmy w stanie zrobić, bo takie awarie, które wiemy, że są, bo są, albo w minuty, albo nawet, no nie wiem, jak kiedyś mówili w jednej elektrowni, no panie, przywidzisz panu przy nieszczelność kotle i co ja zrobię? No będę jechał nim dalej, aż po prostu będę musiał wyłączyć. Tak, aż będę musiał wyłączyć, bo gorzej się czuł tylko przy tym, kiedy została. No czyli nie chcemy przewidywać takich awarii, po której możemy wyświetlić tylko napis game over, tak? Tylko chcemy przewidywać takie awarie, z takim wyprzedzeniem, że jesteśmy w stanie pewne akcje podjąć. I o tym też, czyli te 3 kryteria. Nie? Uciążliwość awarii, tak powiedzmy różnie rozumiana, dane, czyli że jakieś tam jednak awarie w historii są i decyzje, które za tym idą, czyli że jak już wykryjemy, to jesteśmy w stanie faktycznie pomóc. Tak. No super jest to podejście, również oczywiście wskazaliśmy, że to jest jakby najmniej seksowne podejście z punktu widzenia inżyniera, ale to podejście wykrywania anomalii jest również istotne ze względu właśnie na to, że możemy wskazać, czy to operatorowi, czy to inżynierowi miejsce, hej, tu jest jakiś podejrzany pomiar, nie? On się nam nie podoba, bo te nasze pierwsze podejście, ono chyba się nazywało, że to były dynamiczne ograniczenia. Chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy w systemie sterowania wartość minimalną, wartość maksymalną danego pomiaru i powyżej wartości maksymalnej jest alarm, że wartość jest maksymalna, a poniżej minimalnej jest inny alarm, że wartość jest mniejsza niż minimalna, to jest to stałe dla pełnego zakresu obciążeń. I może się okazać tak, niezależnie od punktu pracy. Może się okazać tak, że na przykład urządzenie pracuje na niskim obciążeniu, gdzie wartość pomiaru jest bliżej tej dolnej granicy, ale z powodu jakiejś anomalii dla niskiego obciążenia ta wartość jest bliżej tej górnej granicy. I normalnie taki operator czy taki inżynier raczej by nie zwrócił uwagi na ten pomiar, a nasz system już wskazuje, nie? Że, na ten punkt pracy, że słuchaj, ten pomiar mi się nie podoba, ponieważ on jest za wysoki, jak na punkt pracy, w którym się znajduje. I to jest już jeden z pierwszych właśnie kroków tej takiej predykcyjnej
tego predykcyjnego utrzymania, nie? Że możemy zatrzymać daną pompę, zmienić konfigurację pracy tych pomp, z 3 zawsze zazwyczaj pracują 2, możemy przełączyć te pompy i wtedy sprawdzić w tamtej pompie, co jest nie tak, nie? A często jest też tak, że tego typu systemy zamawiają obiekty przemysłowe, które dopiero są budowane. Tak. I nie mamy rzeczywiście tej historii. I wtedy na start, na taką rozgrzewkę, oprócz samego zbierania danych, no właśnie warto dać algorytmy detekcji anomalii, Tak. po to, żeby też tak dynamicznie, raz, żeby pokazywać już coś, co może być podejrzane, a dwa, że dynamicznie też uczyć się obiektu i rozpoznawać jednak, bo wśród tych anomalii też będą awarie. Tak, ale istotne jest to, co powiedziałeś też o tych konkretnych awariach i o ilości tych modeli, żeby nie zarzucić operatora czy inżyniera po prostu stosem informacji, że wszystkie pomiary w tej elektrowni mają odchyłkę od wartości modelowej o 0,5%, nie? No bo wiecie, jaki jest tak. najlepszy model przewidywania awarii, który maksymalizuje metrykę recall, czyli maksymalizuje metrykę tego, że wykryje wszystkie możliwe awarie. Zawsze mówić, że nie ma. Że jest awaria. Zawsze, że jest awaria. Tak, nie? tak, tak. No, cały czas mam to Tak. jestem pewien, że Kiedyś wszystkie mi się awarie. trafi. Dokładnie. A z kolei tracimy wtedy zaufanie, ponieważ informujemy o awariach, które nie nastąpiły. No to hej, to co jest z waszym softem? No, dlatego właśnie super ważną z punktu widzenia właśnie inżynierskiego, nie informatycznego już, ale inżynierskiego, jest ustawienie tych punktów, w których już zaczynamy informować o awariach. Tak, dodajemy Czasami- też często taką nakładkę, że widzimy jakąś anomalię, ale możemy próbować oszacować jej skalę tak naprawdę, czyli Tak. ocenić poziom, bo możemy mówić, że jest albo nie ma, albo możemy mówić, że coś jest nie tak, ale nie jest to jakiś duży Poziom odchyłka. żółty, pomarańczowy i Więc czerwony. możemy nie? sobie agregować te informacje tak naprawdę do pewnego poziomu, tak. co też robimy i co fajnie potrafi wyglądać. Tak, Istotnym też jest elementem takiego wdrożenia, na przykład to, i zachęcamy tutaj naszych odbiorców i ewentualnie potencjalnych klientów do tego, żeby wysłali nam dane z awarii, która nastąpiła, z awarii, którą można by było przewidzieć, ale z jakiejś przyczyny jej nie przewidzieliśmy, i wyślijcie nam takie dane i powiedzcie i zapytajcie się nas, kiedy nasz algorytm przewidziałby taką awarię. Nie? Dajcie taki nam challenge, nie? I przyjedziemy do Was z prezentacją, pokazać, na jakiej podstawie uważamy, że nasz algorytm by wykrył taką awarię i kiedy przed wystąpieniem tej awarii by to wykrył. Jeżeli wykrylibyśmy 5 minut przed wystąpieniem awarii, to możecie powiedzieć, dobra, to my nie potrzebujemy takiego systemu, ale jeżeli na przykład godzinę i 5 minut, gdzie mielibyście czas, żeby to zarejestrować i zadziałać, no to może wykrycie chociaż jednej awarii No, często, i uniknięcie kosztów rzędu kilkunastu milionów złotych już na pewno da uzasadnienie ekonomiczne inwestycji w taki system, nie? Dokładnie. Tu jeszcze właśnie powiedziałeś o tych parametrach, które możemy tunować, bo to warto jeszcze powiedzieć, jakiego rodzaju błędy możemy, prawda, mieć, przewidując tak. awarię. Możemy nie przewidzieć awarii, to jest jeden z błędów, ta, która faktycznie się wydarzyła, ale możemy jej nie przewidzieć. No, a drugim błędem jest to, że powiemy, że jest awaria, mimo że jej faktycznie nie ma. No i tu rzeczywiście też jest później taka faza wdrożeniowa, gdzie staramy się dobrać kompromis, balans pomiędzy, widzimy, na czym użytkownikowi bardziej zależy, czy na tym, żeby maksymalizować jednak szanse wykrycia awarii, nawet kosztem jakichś tam fałszywie pozytywnych wyników, czy jednak święty spokój jest tu ważniejszy, bo to urządzenie nie jest aż tak ważne i no to jest zawsze pewna wdrożeniowa tutaj decyzja. No i to już dla data scientystów to rzeczywiście wykorzystujemy Tak. miary takie jak recall, precision, tak, Accuracy. Często też, F1 score, ponieważ F1 score, tak. często te stany typowe potrafią być, te false positive potrafią być punktowe, więc wprowadza się takie algorytmy, które zaczynają informować o awarii dopiero jak pojawi się ich ileś w przeciągu No, dokładnie, jakiegoś tak, okresu. tak, tak, Czyli tak. jeżeli awaria
pojawia się i ona się rozwija przez powiedzmy dzień, no to przez pierwsze 2 godziny jej nie zasygnalizujemy, bo chcemy się upewnić, że faktycznie dostajemy od modelu wartości, które odbiegają od rzeczywistości i sprawdzamy, jak często one się pojawiają, bo często właśnie te false pozytywy to są jakieś, nie wiem, strzały, bo nie wiem, temperatura się, gdzieś termopara się, nie wiem, odczepiła się źle. Albo nawet tak, albo nawet kalibracja czujnika. Tak, no. tak. Mogą być jakieś takie po prostu krótkie okresy, których nie chcemy uwzględniać, więc to też są jakieś takie dodatkowe narzędzia pozwalające nam upewnić się, że ta awaria, którą wykrywamy, ta anomalia, to jest jednak to, co chcemy, o czym chcemy poinformować operatora. Tak. No i na koniec może jeszcze powiedzmy o tym, co Łukasz zacząłeś, czyli gdzie są te informacje o awariach i jak je wyciągnąć. No, Zeszyty operatora. Tak, no Okej. trzeba usiąść sobie z operatorem procesu albo nie wiem, inżynierem utrzymania ruchu, kimś, kto z tym urządzeniem pracuje na co dzień, przejrzeć sobie, czy to właśnie zeszyty operatorskie, czy te awarie czasami są w sposób Jakieś cyfrowy może już, są już workordery. rejestrowane. Bazach właśnie. danych, opis. Tak, work ordery Może jakieś Excele są prowadzone z pod systemów asset utrzymaniem. managementowych, Tak. nie do zarządzania Notatki po majątkiem. przeglądach, notatki Tak, często po... też ta data awarii niekoniecznie musi być Tak. punktem, w którym wystąpiła Właśnie, awaria, tak więc jest. potem tak czy siak trzeba przeprowadzić postanalizę i zderzyć dane z informacją, kiedy wystąpiła awaria, żeby ten punkt może trzeba przesunąć troszkę. I tak Operator naprawdę- może wpisał, nie wiem, godzinę po, jak już Tak. sobie Tak. zarządził tą awarią, Tak. poszedł, coś, napił się kawki, wrócił i wpisał do zeszytu, prawda? Ten jego- Albo wpisał do zeszytu z datą, ale bez godziny. No i O. to trzeba już wtedy odpowiednio sobie przesunąć w danych Tak. dokładny punkt startu tej awarii, wtedy można się No, bawić. czasami można się na przykład natknąć na kilka takich ciekawych opisów, nie? Że nie wiem, zablokowanie jakiegoś podajnika poprzez kamień, to mogło być na przykład, że podajnik został zablokowany, ale nie wiemy, czy ze względu właśnie na kamień, czy ze względu na łożysko, czy ze względu właśnie na jakieś inne parametry. I teraz no właśnie spróbujmy to znaleźć. A to było, nie wiem, 3 lata temu, nie? I ten operator teraz jest na innym bloku Tak. w tej chwili. No i to no systematyczność i możliwość, nie wiem, dostarczenia systemu, którym jak najwięcej byłoby do wybrania, a nie do wpisywania przez osoby, a najczęściej podczas występowania takich alarmów, takich awarii nie ma czasu, żeby wypełnić Tak. pełen opis, ale jest to bardzo cenne, nie? Może warto czasami poświęcić Tak. czas Dlatego i mówiłam tak, właśnie, na że taką trzeba trochę analizę jednak potem. wprowadzać te tak. systemy, żeby przeżyć to i w jaki sposób te dane zbierać. Może dzięki temu właśnie w przyszłości unikniemy awarii, bo zaczniemy się bardziej zwracać uwagę na to, że jednak pewne dane mają sens i rejestracja tego. Tak, ale tu jeszcze jedna ważna rzecz, bo do tej pory mówiliśmy o danych właśnie głównie systemu sterowania, prawda? Ale jeszcze mamy ten system asset managementowy, system zarządzania majątkiem, gdzie mamy dane o samych urządzeniach. Jeżeli myślimy o takim dłuższym okresie przewidywania tych awarii, to te dane też są istotne. Dane o ilości cykli, czas od ostatniego serwisu, czas od ostatniej awarii, ilość przepracowanych godzin, średnie obciążenie. No takie już statystyki dłuższe, one pozwalają nam wyliczyć, no różnie się w różnych systemach Tak. to nazywa, jakieś health scory, tak? Tak. Czy Remaining useful life, jakieś takie rzeczy. tak, więc to jest istotne. Przykład też w jednym z polskich miast prognozowaliśmy, wspieraliśmy politykę utrzymaniową w zarządzaniu siecią ciepłowniczą, czyli w sezonie Odcinki letnim grzewcze. wskazywaliśmy, które ciepłociągi dobrze by było objąć akcją serwisową, bo mają ryzyko awarii. No i tutaj braliśmy pod uwagę takie cechy właśnie jak wiek. I wcale nie najstarszy był najgorszy. Tak. Były takie w latach 80. taki okres, kiedy naprawdę albo już nie było, materiały były po prostu najgorsze z możliwych i też oszczędzało się na różnych Tak, innych pamiętam rzeczach, ten które projekt, tak. tak. I się okazało, że nie te najstarsze, tylko właśnie to jest z początku lat 80. I tu też Kawałki fajnie, bo ciepłociągu były dodaliście najgorsze. priorytetyzację, czyli tą macierz, gdzie właśnie na Tak. jednej osi była istotność odcinka, czy to jest, nie wiem, może jakiś kolektor zbiorczy, no to jak taki wypadnie, to jest większa awaria niż jakiś odcinek na końcu, w stosunku do prawdopodobieństwa wystąpienia Tak. awarii. To Tak. naprawdę fajnie wyglądało. No ale właśnie wtedy jest ważne, jaka jest funkcja magistralna, dystrybucyjna, czy jest izolacja, nie ma izolacji. No takie rzeczy są wtedy też istotne i można je połączyć z tymi danymi ruchowymi.
Tak. Sobie właśnie Tak. wziąć, zaciągnąć sobie dane historyczne i powiedzieć, tu były jakieś uderzenia hydrauliczne, ten odcinek pracował średnio z takim obciążeniem, ten z takim i to, jak gdyby to można połączyć i wtedy mówimy o takim przewidywaniu awarii w kolejnym okresie grzewczym, prawda, czyli już na miesiące do przodu. Tak. Także to też, takie projekty też się zdarzają w świecie przemysłowym. My często sobie stawiamy podczas takich projektów, to chyba w sumie każdych, nie? Ale w tych konkretnych przypadkach przewidywania awarii, taki najwyższy cel, że najlepiej jakbyśmy właśnie dali alarm, pojawili alarm, że za godzinę i 15 minut spodziewamy się takiej i takiej awarii, wtedy operatorzy czy tam inżynierowie, faktycznie widać te symptomy, więc wyłączmy ten proces i wtedy wjeżdżamy na białym koniu i mówimy tak, to my, nie? Tak. Ale często też super informacją, być może nie samą informacją, że słuchajcie, jest tutaj właśnie taka anomalia, że tutaj przekroczyliśmy, nie wiem, dwukrotnie w ciągu dnia ten żółty poziom anomalii, ale w ogóle danie samych takich narzędzi analitycznych, że na przykład przy niskim obciążeniu zawsze to uzwojenie, temperatura tego uzwojenia tego silnika jest zazwyczaj wyżej niż wszystkie inne, nie? I ona jest i danie samych tych narzędzi analitycznych, wykresów, możliwość odcięcia pewnych wizualnie pokazując inżynierom i operatorom, daje również bardzo dużą wiedzę, nie? Naprawdę, to jest cecha istotna, że pokazanie tego alarmu i wzbudzenie jakby tej informacji, powiadomienie takiego inżyniera, no jest super, nie? Ale jak taki inżynier sobie usiądzie, zobaczy rozkład, zobaczy te trendy wartości modelowanej z wartością mierzoną, to już jest kawał dobrej wiedzy do jego jakby wyczucia inżynierskiego, czy to urządzenie działa prawidłowo, nie? Okej, czyli jednym słowem idę tędy, którędy idą trendy. No dobrze. Słuchajcie, to mi się wydaje, że jakbyście by mieli oczywiście więcej pytań odnośnie tego wykrywania awarii, utrzymania produkcyjnego, to proszę piszcie w komentarzach. Z przyjemnością zagłębimy się we wskazany przez Was temat, ale tak słowem wstępu to chyba byśmy tutaj już konkludowali. I cóż, dzięki za w takim razie wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć, pozdrawiamy. Cześć.